Siemano. Elon. Elon. Dajcie znać, czy nas widać, czy nas słychać. Jak się macie, skąd klikacie. Jeśli słychać nas dobrze, wrzućcie tutaj piąteczki. Poczekamy chwilę, aż te algorytmy zaczną tutaj współpracować. Siemano WD, bo ostatnio jest tutaj trochę problemów technicznych związanych z internetem i z tymi wszystkimi rzeczami. Ale jakoś trzeba sobie z tym radzić, no. Mamy pierwsze komentarze, super. Mam nadzieję, że się wyrobimy dzisiaj w godzinę z książką. Tytuł to jest Książka w godzinę. Ostatnio troszkę ponad godzinę nam to zajęło, ale tam był też wstęp, tak jak i dzisiaj. Książka jest dość fajna, popularna. Myślę, że to jest taka pozycja, którą każdy z Was, każdy z nas albo już przerobił, albo powinien ją przerobić. W sumie to ja nalegam, żeby przerobił tą książkę, bo to pomaga wiele zrozumieć właśnie na podstawie budowania budżetów i tego typu rzeczy, ale o tym też będziemy rozmawiać właśnie w prezentacji. No i to są takie podstawy podstaw. Jedni się z tej książki śmieją, inni tak naprawdę jak podejdą do niej na poważnie i sobie ją potraktują nie z takim dystansem, a jakaś tam książka, ktoś mi będzie mówić, jak mam robić, co mam robić, ale właśnie postarają się zastosować te rzeczy w życiu, wdrożyć je w życie, małymi kroczkami chociaż, bo to nie trzeba tak od razu pach, łup i już to działa, tylko zacząć to stosować, zacząć używać, to tak naprawdę po kilku miesiącach, w sumie tak bym powiedział, po kilku miesiącach, a nawet bym powiedział po roku, czyli tak 12 miesiącach, zaczniecie zauważać efekty tych działań, bo to jest po części takimi małymi kroczkami do celu. Więc wbijamy tutaj, wrzucamy prezentację i zaczynamy tutaj omawiać. Chodzi o bogaty albo biedny, po prostu różni mentalnie. To będzie dzisiejsza książka. Tutaj też mam oczywiście pierwszy wpis, czyli bogaty albo biedny, po prostu różni mentalnie, czyli T. Harv Eker. Odkryjmy, jak nasza mentalność finansowa może wpływać na nasze finanse i dlaczego zmiana naszych przekonań jest kluczem do osiągnięcia większego sukcesu finansowego. Ja wiem, że niektórzy powiedzą, że to jest po prostu taka paplanina coachowa, ale tak naprawdę u mnie prywatnie wiele ta książka zmieniła i to, co tam zostało pokazane, bo to jest tak proste do zrobienia, ale i aż tak trudne, bo wymaga po prostu chęci zrobienia tych zmian. Nic więcej, tu wystarczą chęci. Książka wygląda w ten sposób, czyli jest to taka zielona książka od właśnie T. Harv Ekera, bogaty albo biedny, różni mentalnie. Myślę, że to jest książka, którą każdy powinien mieć na półce. No i teraz już możemy rozpocząć tutaj naszą przygodę z tą książką. Dam głos chłopakom. Tak jak Marek powiedziałeś, to jest takie ABC, podstawy podstaw, ale wydaje mi się, że tutaj sam klucz tkwi w tytule bogaty albo biedni, różni mentalnie, więc ta książka głównie opisuje właśnie różnice mentalne, sposoby myślenia ludzi bogatych i sposoby myślenia ludzi biednych i jakie zmiany konkretnie należy podjąć, żeby przynajmniej ten nasz mental wznieść na kolejne levele, a później wiadomo, za naszym myśleniem idzie cała reszta. Generalnie, żeby ktoś się nie przestraszył, ta książka jest cieniutka, ma chyba 100 coś stron, mniej niż 200, przynajmniej tak pamiętam, natomiast jest mega też przyjemnym, prostym językiem napisana, bardzo szybko się ją czyta, łatwo ją przyswoić i co istotne, w odróżnieniu od wielu książek amerykańskich, czyli takiego rozwlekłego stylu pisania, no to tutaj mamy do czynienia z takim konkretnym mięsem, bo można powiedzieć, że na każdej stronie, a przynajmniej na co drugiej, są różne ciekawe rzeczy, ciekawe tipy, ciekawe założenia, różnice w tym, co kto w jaki sposób myśli, jak poukładać to myślenie, do tego jak się przestawić mentalnie, także to jest po prostu cienka książka naładowana wszystkimi rzeczami,
które są niezbędne do tego, żeby zacząć u siebie wprowadzać jakiekolwiek zmiany. No i teraz, tak jak tutaj macie napisane, że podstawowe założenia tej książki są w dużej mierze, bo praktycznie od podstaw związane z mentalem. I teraz ta książka, tak jak już powiedziałem, ona od podstaw potrafi poukładać w głowie to, w jaki sposób ty masz poukładać swoje finanse, czy swoje oszczędności, styl zarządzania pieniędzmi. Co więcej, daje ci rozwiązania gotowe na to, w jaki sposób masz to ułożyć i jak tym zarządzać. Jasne, tutaj mogą pojawić się różnice w zależności od tego, kto jakim budżetem dysponuje, jak nim zarządza, natomiast każdy ma swoje 100%. I teraz, jeżeli twoje 100% jest niewystarczające na to, żeby zacząć budować z niego jakieś inne rzeczy, to widocznie jest najczęściej tak, w 90 myślę spokojnie procentach przypadków, że źle dysponujesz tymi pieniędzmi i gdzieś da się ująć, uczchnąć, nie wiem jak to powiedzieć, zapomniałem dokładnie jak to słowo brzmi, ale wiadomo o co chodzi. I jeżeli zastosujesz się do tych zmian, które można wprowadzić dzięki tej książce, do tych nawyków i rzeczywiście weźmiesz ją sobie do serca, to nie ma innej możliwości, przynajmniej naszym zdaniem, jak to, że ona ci poukłada i pomoże wznieść się jakby na kolejny level, jeżeli chodzi o twoje finanse, to co posiadasz, to czym dysponujesz. Bo nam w trójkę, jak tutaj siedzimy, to ona mega pomogła, szczególnie na początku. W ogóle ja bym jeszcze tutaj dodał, że to powinna być taka podstawowa lektura dla waszych dzieci. Jeśli macie dzieci, uczycie ich oszczędzania, zarządzania kapitałem, to zamiast czytać jakieś pierdoły, zależy oczywiście od wieku dziecka, tak? No bo dzieci chłoną to, co pokazują im rodzice. Czyli jeśli wy będziecie im pokazywać, w jaki sposób warto się zachowywać z finansami, z pieniędzmi, że mają czy kieszonkowe, czy finanse, czy te budowanie budżetów, to wtedy da to jeszcze lepszy efekt dla waszych dzieci. Mnie tego z domu nikt nie nauczył. Ja jestem nauczony z domu oszczędzania, ale samo oszczędzanie za bardzo nie daje żadnych sensownych wyników, bo to jest trzymanie nic wartego papieru. Dopiero za rozporządzanie tym kapitałem, zebranie części kapitału, rozporządzanie tym kapitałem daje jakiś wymierny efekt, no i przede wszystkim dywersyfikacja. To też jest takim moim podstawowym w sumie ostatnio motto, że ja ciągle pcham w tą dywersyfikację. Mimo to, że przychodzicie do nas na grupę, przychodzicie na Telegram, piszecie do mnie i mówicie, ja bym chciał tutaj zarobić, no to najpierw rozmawiamy o tym, co wyście zrobili, jak żeście zrobili. Trzeba zrobić taką po prostu rozeznanie tego wszystkiego i potem możemy pomyśleć, co u was można polepszyć. I zazwyczaj jest tak, że w ogóle pierwszą książką, jaką ja polecam komuś do przeczytania, to jest właśnie tego typu książka, ta książka. I nawet jak ktoś ją przerobił, to żeby ją przerobił jeszcze raz z naciskiem na pewne niuanse w tej książce, bo wtedy dopiero wam kliknie i zrozumiecie, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Michał. Mikrofon masz wyciszony. Musisz się odmutować. Przepraszam. W ogóle wydaje mi się, że ten wstęp wszyscy powiedzieliśmy to samo, ale własnymi słowami. No tak. Wydaje mi się, że tutaj nie ma nic do dodania i możemy przejść do kolejnego slajdu, czyli właśnie o tych różnicach tutaj będziemy sobie rozmawiać. Bogaci skupiają się na możliwościach, biedni na przeszkodach. No i często na przykład możemy, gdy mamy jakiś pomysł, to zastanawiamy się, co nam nie wyjdzie. Oczywiście, co nam nie wyjdzie, co możemy tam spartolić, a wystarczy odwrócić to myślenie i czasami czytałem kiedyś o jednym takim biznesmenie, który stwierdził, że wszyscy chcą mu pomagać. I z tego względu też on przyciągał takich ludzi, którzy mu pomagali i w ogóle nie zwracał uwagi na te przeszkody i później jego świat totalnie się odmienił i w jego mniemaniu to, co do niego przychodziło, to, co on przyciągał, to była właśnie pomoc innych ludzi w robieniu biznesu. Więc tak wystarczy odwrócić swoje myślenie, żeby właśnie widzieć same te pozytywne sprawy. Bogaci uczą się i rozwijają, biedni trwają w stagnacji. No wiadomo, jeśli się nie rozwijasz, to się zwijasz, to wałkujemy praktycznie co tydzień tutaj na kanale.
Bogaci zarządzają swoimi finansami, biedni nie. Bogaci wskazują drogę, gdzie te finanse mają iść, a zwykle jeśli chodzi o ludzi biednych, to właśnie finanse wskazują im, gdzie ci ludzie powinni iść. Zwykle to jest tam 7. czy 8. do pracy. I co ciekawe jest właśnie, że jak ktoś ci mówi, że masz na tą i na tą przyjść, masz zrobić to i to my zawsze wykonujemy te zadania, ale jeśli na przykład chcemy zacząć trenować od poniedziałku, albo chcemy zacząć pracować nad swoim własnym jakimś projektem, no to nie do końca właśnie dociągamy tych swoich obietnic danych samemu sobie. To by znaczyło to, że właśnie bardziej szanujemy te osoby, na których zdaniu nam nie zależy często, do których nie lubimy odwiedzać, do których nie lubimy chodzić, ale jednak spełniamy ich obietnice, a nie własne. Dalej mamy bogaci inwestują, biedni oszczędzają. No to właśnie Marek mówił. Chyba znamy temat inflacji, tego nie trzeba za bardzo tłumaczyć. Jeśli trzymamy pieniądze na koncie, no to po prostu one się nią topią. No i tutaj też jest ten case, który już kiedyś jakby wspominałem i o którym mówiłem, to było dawno temu, jak w ogóle temat inflacji się zaczynał, odnośnie tego, czy pieniądze, które trzymam na inwestycje, to czy ich dotyka inflacja, czy nie. No i rozbieraliśmy ten temat, doszliśmy do wniosku, że i tak i nie. Ja jestem w przekonaniu w dużej części, że nie, no bo już nie będę tego tłumaczył, kto chce, no to niech sobie odkopie live'a. Natomiast, co ważne do zapamiętania z tego slajdu, to jest nic innego jak to, że to, co masz, czym dysponujesz, jakie masz zasoby, czy one rosną, czy się kurczą, to jest nic innego jak poukładanie sobie kwestii mentalnej w głowie i ułożenie tego od podstaw, bo wszyscy mamy wgrane paradygmaty, które przerobiliśmy z dzieciństwa, obserwowaliśmy rodziców, niektórzy rodzice uczyli was oszczędzać, inni inwestować, inni w ogóle nie mieli pieniędzy i liczyli je do 10 co miesiąc i teraz, jeżeli ty sam nie zainteresujesz się tym, w jaki sposób polepszyć tą jakość, jak to zmienić, jaki jest właściwy sposób na to, żeby rzeczywiście z tego korzystać, no to sorry, winę tu, ale dużo może się okazać, że z tego wszystkiego nie będziesz miał, jeżeli, tak jak mówię, nie poukładasz tych rzeczy, bo niezależnie od tego, czy chcesz, nie wiem, przerobić swoje dzieciństwo, czy chcesz nauczyć się inwestować, czy chcesz być lepszym mężem, żoną, czymkolwiek, musisz przerobić pewne rzeczy i zmienić swoje nastawienie w głowie i dopiero potem widzisz te widoczne efekty. W ogóle, jeszcze ja z drugiej strony, teraz mi tak klikło, czy człowiek rodzi się bogaty? No nie. Nawet jeśli urodzi się w bogatej rodzinie, to rodzisz się totalnym gołodupcem mentalnym i dopiero jeśli faktycznie będziesz chciał nabrać pewnych rzeczy, zachowań i będziesz obserwować rodziców, to będziesz z tego wyciągać. I dziecko, czy ty jako małe stworzenie, nie wiesz, czy co jest dobre, czy co jest złe. Jeżeli wychowałeś się w rodzinie, powiedzmy, takiej, która tylko oszczędza, pracuje, no to widzisz, że tak powinno być. Ale tak wcale nie powinno być, bo patrząc na tych bogatych, to cały czas nam jest mówione, no przecież to pieniądze powinny pracować na nas, a my nie na te pieniądze. To my powinniśmy zrobić coś, żeby nie oddawać naszego czasu, naszego życia za te pieniądze. I teraz nie wiem jak wy, ale na samym początku w ogóle całkowitej mojej prywatnej przygody tutaj właśnie z finansami, z rozwojem osobistym, to idealnie te 4 punkty opisują to, co ja przechodziłem i tą zmianę, czyli biedni skupiają się na przeszkodach. Ile razy było tak, że coś chciałeś zrobić, ale zaczynałeś się skupiać na tym, dlaczego tego nie zrobisz, że to jest za ciężkie, że to się nie uda, plus jeszcze znajomi ci dorzucili, bo przecież to się nie może udać i skupiasz się tylko na tych przeszkodach. Dlatego po części ja jestem mega szczęśliwy, że byłem w stanie sobie stworzyć takie środowisko, gdzie my skupiamy się na możliwościach, nie na przeszkodach. Pomimo przeszkód i tak idziemy w możliwości. I to też już nieraz gdzieś mówiłem, że ja wolę stracić pieniądze, odrobić jakąś lekcję, niż stracić szansę i możliwość, bo mnie szlak trafia, jak ja po prostu tracę jakąś szansę na coś i nie spróbuję czegoś. Kolejny punkt. Uczą się i rozwijają bogaci, biedni trwają w stagnacji. Kolejna rzecz.
Przecież my jesteśmy stworzeni do tego, by siedzieć na dupie, nie robić nic i po prostu tylko czekać, aż wszystko nam spadnie z nieba. Ile razy tak było, że kurwa, to ja usiądę, poczekam i może coś się zmieni. No nic się nie zmieni. To też ile razy tak jest. Dopóki ty nie ruszysz dupy, nie zaczniesz robić czegokolwiek, no to się nic nie zmieni. Tylko kolejną przeszkodą tutaj jest właśnie to, co powiedział Michał. Czyli ty nie potrafisz dotrzymać sobie swojego słowa, swoich jakichś wymagań w stosunku do ciebie, do siebie samego, ale idziesz do pracy i wykonujesz zadania, które ktoś ci kazał zrobić za, powiedzmy, różne pieniądze. Nie chcę tutaj uciekać w to, ale ja byłem zwykłym robolem w fabryce, gdzie mi powiedziano, masz zrobić to i ma być zrobione. Po czym to, że ja oczywiście byłem jeszcze za granicą jako nierodowity Duńczyk, to ode mnie wymagało się więcej, mimo że robiłem i tak wystarczająco dużo. Bogaci zarządzają swoimi finansami, biedni nie. To jest w ogóle też mega case, bo ja jak zacząłem zarabiać jakieś sensowne pieniądze, a stało się to dopiero w Danii, jak wyjechałem, też taka historia, no to najpierw zacząłem te pieniądze wydawać, rozwalać na różne pierdoły, spełniać swoje jakieś marzenia, to co ja chciałem mieć, a na co mnie nie było stać. Zacząłem też oczywiście mieć wokół mnie mnóstwo fajnych znajomych, którzy tylko i wyłącznie chcieli się ze mną spotkać, no bo Marek przyjechał do Polski i postawi obiad, postawi piwo, pójdziemy na imprezę. Odciąłem się od tego, dziś zostali tylko znajomi, którzy jednak dają jakąś wartość dodatkową do mojego życia. Jest to brutalne, ale jest to po prostu konieczne. I biedni nie oszczędzają pieniędzy, dopiero później nauczyłem się tworzyć budżety i zarządzać tymi pieniędzmi, czyli po prostu nimi zarządzać. Oszczędności mam plus zarządzanie. I teraz bogaci inwestują, biedni oszczędzają. Z tym nie do końca się zgodzę w 100%, bo żeby mieć co inwestować, to najpierw musisz zaoszczędzić, zdobyć kapitał albo tak sobie rozłożyć budżet, który masz, żeby mieć możliwość właśnie inwestowania. Na szczęście dzisiejsze czasy dają nam takie możliwości, nie przeszkody, możliwości, że można zacząć zarządzać tym kapitałem z głupiego 10 zł na start. I już jesteś w stanie nauczyć się pewnych rzeczy, wypracować w sobie pewne zależności, zachowania, które pomogą ci zdobyć wiedzę, doświadczenie i jeśli faktycznie dojdziesz do większych pieniędzy, to nie przewalisz tych pieniędzy na głupoty, tylko będziesz wiedział na podstawie wcześniejszych doświadczeń, jak zarządzać tym kapitałem. Możemy lecieć dalej. Tutaj warto dodać, że Markowi chodziło o próg wejścia w inwestycje, Tak. który teraz jest bardzo niski, ale od nauki zarządzania swoim własnym kapitałem można zacząć od dzisiaj, od teraz, ściągając po prostu jakąś aplikację, która pozwoli zarządzać nam budżetem. A druga sprawa mi wypadła z głowy, także wrócimy do niej później. Aha, dobra. Praktyczne zastosowanie nauk z książki. To może ktoś inny teraz, Kuba. Praktyczne zastosowanie nauk z książki. To jest coś, co mogę opowiedzieć w dużym stopniu na własnym przykładzie, z tego względu, że to była druga książka o samorozwoju, jaką w życiu przeczytałem. Pierwsza to był Bogaty ojciec, biedny ojciec. I tak jak ona mi nakreśliła aktywa, pasywa i zarządzanie w przypadku Bogaty ojciec, biedny ojciec to jest za dużo powiedziane moim zdaniem. Natomiast nakreśliła mi to, w jaki sposób definiować, czy rzeczywiście coś jest dla mnie aktywem, czy może rzeczywiście coś jest dla mnie pasywem, a mi się wydaje, że jest aktywem. Także ona warto to opisuje i od niej też warto zacząć i ją prędzej czy później też pewnie będziemy omawiać. Natomiast druga książka to była właśnie ta, czyli Bogaty albo biedny, po prostu różni mentalnie. No i jak przeczytałem ją jako drugą, to stwierdziłem, że jest znacznie lepsza, znacznie bardziej treściwa i znacznie konkretniejsza niż Bogaty, biedny ojciec i że dużo więcej rzeczy mogę z niej zastosować i tak też rzeczywiście zrobiłem. Wziąłem kartkę
Spisałem sobie, jak to u mnie wygląda, ile zarabiam na tamten moment, ile wydaję, jak mam oszczędzać, ile z tego może mi zostać ewentualnie, czy też w jaki sposób mogę więcej zaoszczędzić. No i zacząłem te rzeczy wdrażać, stosować, bo tylko przez wdrażanie tego później rzeczywiście zaczynasz się uczyć i też nie chciałbym, żeby ktoś pomyślał, że wystarczy, że przeczytam i będzie mi się wydawało, że wdrożyłem, bo coś rzeczywiście robię. Tutaj, jeżeli chcesz mieć z tego faktycznie dobre rezultaty i wymierne efekty, to polecam dzień w dzień zapisywać wszystko to, co wydałeś, ile z tego ewentualnie możesz odłożyć. Najprostszym sposobem, jaki można zrobić, to jest po otrzymaniu wypłaty, jeżeli pracujesz na etacie, odjąć od tego wszystkie koszty, jakie masz, typu mieszkanie, jakieś ubezpieczenie może, jakieś zakupy srebra przynajmniej, jeżeli chodzi o budowanie poduszki, czy też odłożenie jakichś pieniędzy. I to, co Ci zostanie po tym wszystkim, co odejmiesz od wypłaty, podzielić sobie na ilość dni w miesiącu, zobaczyć ile miesięcznie, znaczy ile dziennie w miesiącu masz do wydania i po prostu regularnie zapisywać to dzień w dzień, na koniec dnia albo na początku nowego dnia, ile wczoraj wydałeś, ile z tego zostaje Ci na plus albo na minus i raz w tygodniu siadać, podsumowywać to, zobaczyć jaki masz bilans tygodniowy i robić to regularnie non-stop. To jest taki tip, który jak wprowadziłem u siebie, to pozwolił mi w ciągu 3 miesięcy zaoszczędzić 4. pensję. I stwierdziłem, że rzeczywiście, skoro daje mi to rezultaty, to dlaczego się tym nie podzielić z innymi i tak też zrobiłem, bo już jakiś czas temu mówiłem o tym na grupie, więc ten, kto mógł, ten wdrożył. Natomiast dodatkowe rzeczy, jeżeli chodzi o kwestię zastosowania nauk z tej książki, no to tak jak tutaj jest wymienione, samorefleksja nad własnymi przekonaniami finansowymi, to jest to, czy musisz się zastanowić, czy rzeczywiście Twoje przekonania finansowe doprowadziły Cię i doprowadzą Cię do miejsca, do którego chcesz, żeby Cię doprowadziły, bo jeżeli robisz tam jakieś błędy, a często to są nawet szczegóły, to może się okazać, że ten efekt nie będzie na tyle wymierny, na ile byś chciał, dlatego musisz mocno przekminić, co ewentualnie możesz zmienić lub ewentualnie co poprawić, jeżeli nie zmienić, bo na pewno znajdą się jakieś rzeczy i często są to drobnostki, tylko pamiętaj, że jeżeli w ciągu dnia, tygodnia, nie wiem, odłożysz kilkanaście złotych więcej, to efekt kumulacji doprowadzi Cię do tego, że jeśli to odłożysz plus jeszcze ewentualnie zainwestujesz, to nawet ta potencjalnie drobnica w skali roku, 2 lat może zrobić naprawdę fajny rezultat, fajną różnicę. Jeżeli chodzi o tworzenie planu finansowego i zarządzanie finansami, jest to rzecz, do której jak najbardziej warto usiąść i przemyśleć, w jaki sposób możesz to zrobić, natomiast to wymaga, tak jak już powiedziałem, prędzej rozpisania tego wszystkiego, co masz i co ewentualnie możesz poprawić. Także bierzesz kartkę, notujesz, ile zarabiasz, ile wydajesz, ile możesz ewentualnie odłożyć i trzymasz się tego jak pacierza. Powtarzasz non-stop i gwarantuję Ci, co rzadko robię, że jeżeli nauczysz się zarządzać tym, co sobie rozpisałeś i rzeczywiście będziesz się tego trzymał, to w skali miesięcy, roku zauważysz rzeczywistą poprawę tego, co możesz osiągnąć. No mów. No. Nie, to chyba nie chodziło o to, Marek, musisz wytłumaczyć. Nie, tu ja odpisałem na komentarz, bo Kuba Kubańczyk napisał tutaj akurat sobie pytanie, to już jak się wtrącę. Ja zacząłem skupować srebro, ostatnio na złoto jeszcze mnie nie stać, a ja mu odpisałem w prosty sposób, że stać, powiem Ci jak możesz zacząć zbierać małymi kwotami i to później napiszę, bo mam na to pewien sposób. No to zaraz o tym opowiesz, bo to też jest ciekawe i rzeczywiście da się. Ja nie będę tego rozbierał, zostawię to Tobie. Ja tylko dokończę to, co tutaj jest podane. Inwestowanie w siebie i swoją edukację. Ludzie tego nie doceniają, a teraz też nawet można mieć dużo rzeczy za darmo, no bo cała masa wiedzy jest na YouTubie. Te materiały, które my nagrywamy, też są na YouTubie i też są za darmo. To, co my nagraliśmy już przez chyba 2 lata wstecz, możecie sobie prześledzić. Tam też jest bardzo dużo mięsa i bardzo dużo dobrych tipów, które rzeczywiście możecie zastosować. Więc inwestując w swoją edukację i nie bać się tego robić, polepszasz to, jak później przekładasz swoje życie codzienne, swoje czynności na efekty, które masz w życiu. I to się nie tyczy tylko finansów, pomimo tego, że dzisiaj o tym rozmawiamy, ale to się tyczy też relacji, bo nagle się okazuje, że
pójdziesz na jakieś szkolenie, tutaj zainteresujesz się za moment jeszcze innym tematem, który niekoniecznie jest związany z finansami, ale przez to, że interesowałeś się finansami, to przez innych ludzi on cię doprowadził do tego, że interesujesz się jeszcze innymi kwestiami w rozwoju i nagle się staje, że w przeciągu 3, 4, 5 lat jesteś zupełnie innym człowiekiem, który zupełnie inaczej dealuje z emocjami i z ludźmi niż jeszcze te parę lat wstecz. Dlatego warto moim zdaniem to robić, bo to jest wartość, której się nie da wycenić moim zdaniem, bo to jest bezcenne. No i działanie i wdrażanie zmian w swoim życiu finansowym to jest coś, co już powiedziałem. Bez tego, jeżeli nie będziecie systematycznie powtarzać pewnych kroków, to nie będziecie zauważać takich efektów, jakie byście chcieli, bo zarządzanie finansami to też jest nawyk jak każdy inny i wymaga od Was tego, żebyście rzeczywiście systematycznie z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień pewne rzeczy powtarzali i wałkowali do momentu, aż to będzie Waszą codziennością, że robicie to, bo tak macie wpisane w nawyk dnia. No i w zasadzie tyle. Michał, chcesz coś dodać? Bo jak nie, to ja chcę dodać tutaj, trochę zhejtuję ten slajd. No hejtuj. Zobaczcie, nie wiem ile razy wy, ale ja na samym początku mojej drogi w ogóle z zarabianiem, jak zadawałem pytania na grupach, co mnie kompletnie wywalało normalnie no wysadzało mnie z siodła. Zadaję pytanie, w co i jak ewentualnie mogę zainwestować. Oczywiście nie szukam porad finansowych tego typu, bo nikt z nas nie jest takim doradcą, a na Facebooku to już w ogóle, ale ja wiele razy słyszałem i do mnie w kierunku, i tak samo w kierunku osób, które zadawały jakieś pytania, że chcą zacząć w ogóle swoją drogę, to takie stwierdzenie: najpierw zainwestuj w siebie. Tylko że nikt w życiu nie powiedział mi, czym jest to inwestowanie w siebie, a mało tego, zazwyczaj na priv ktoś wrzucał właśnie link do jakichś płatnych szkoleń, które kosztowały chore cyfry. To była totalna masakra. Dla mnie to jest po części szukanie jeleni, monetyzowanie na niewiedzy ludzi, bo tak jak powiedział Kuba, większość tych materiałów jest za darmo. Jest totalnie za darmo w internecie, dlatego my częściowo tworzymy za darmo materiały, które wam pomogą też trafiać na to, co macie robić. I teraz, jak my stworzyliśmy grupę, to nie było, że było od razu wszystko płatne czy coś, tylko za darmo była podana wiedza, która da wam fundamenty i powie mniej więcej, jak zainwestować w siebie. Bo dla mnie inwestycją w siebie to nie jest na przykład kupienie szkolenia jednodniowego, dwudniowego czy czegoś, które ja pójdę, zrobię i już nic z tego nie pamiętam. To samo inwestycją w siebie nie jest zakup książki, bo ładnie wygląda na półce, tylko ogólnie inwestycja w siebie to jest raz, wydanie pieniędzy na coś, na jakieś przybory, pomoce dydaktyczne, a przede wszystkim inwestycja w siebie to jest poświęcenie swojego czasu na udoskonalenie samego siebie, a nie, że ktoś ci powie, weź i zainwestuj, bo ty nie musisz wydawać żadnych pieniędzy, żeby zainwestować w siebie samego czas i nauczyć się czegoś fajnego, co ci ewentualnie w późniejszym czasie zadziała w ten sposób, że po prostu przyniesie ci benefity. I to nie chodzi, że ty zostaniesz sprzedawcą czy coś, ale dzięki temu, że ty poświęcisz czas na samodoskonalenie, zwiększysz swój mental do takiego poziomu, że będziesz wiedział, jak się zachowywać w danych sytuacjach, przy pieniądzach, co ci jest potrzebne, co jest niepotrzebne. To już też tu zostało powiedziane. Ja bym Wydaje do mi tego się- dodał jedną rzecz tylko, jeżeli chodzi o kwestię inwestowania w siebie, a mianowicie fakt, że tak jak dużo rzeczy w internecie jest za darmo, to jeżeli widzisz, że ktoś poukładał pewną wiedzę za darmo i daje ją, dzieli się tym i w pewnym momencie pokazuje ci, gdzie możesz mu za to zapłacić, typu jakiś e-book, typu, nie wiem, donate, który moglibyśmy tutaj wrzucić na YouTubie, ale czego nie robimy, czy cokolwiek innego, to zapłać mu za to, z tego względu, że jeżeli ta osoba do ciebie trafia i widzisz, że to, o czym ona mówi, rzeczywiście przekłada się na polepszenie jakości twojego życia,
to okazuje się często, że kupienie czegoś, co ta osoba udostępniła, jeżeli ma w Twoich oczach autorytet, może jeszcze bardziej to usystematyzować, bo faktem jest też to, że w momencie, kiedy masz zebraną wiedzę na YouTubie, no to musisz przewijać, szukać, co po kolei możesz obejrzeć, jak to wdrożyć i tak dalej, i tak dalej. Często ta wiedza jest porozrzucana po różnych filmikach, w różnych miejscach, niekoniecznie poukładana po kolei, więc to też zabiera czas. A jeżeli ktoś tworzy coś, za co możesz zapłacić od ręki i nie są to duże kwoty, bo niektórzy tworzą szkolenia po kilka, kilkanaście tysięcy, co nie uważam, żeby było warte tych cen, bo w bardzo wielu przypadkach są tam rzeczy typowo mocno basicowe, których w ogóle nie trzeba kupować, a wystarczy po prostu posiedzieć nieco dłużej w internecie, na YouTubie i rzeczywiście pooglądać różne materiały. Wszystko można tam znaleźć samemu. To jeżeli są to rzeczy nieco bardziej pro, to one wtedy są warte tej ceny. Jeżeli są to rzeczy podstawowe, to one są warte dużo mniej i wtedy też moim zdaniem fair jest w momencie, kiedy ta osoba mówi, że słuchaj, tu masz e-book, znajdziesz w nim podstawy dotyczące tego i tego tematu. Skąd są to podstawy, tyle i tyle to kosztuje, mało, ale masz poukładane w jednym miejscu. I wtedy Tu też nie chodzi o obiecywanie, że ktoś z kogoś zrobi milionera, tylko tak jak Kuba powiedział, to tego typu rzeczy skracają twoją drogę, oczywiście. Część rzeczy jest tak, że ty je wiesz, one się tam pojawiają i zresztą to ja też kupiłem mnóstwo e-booków i dla mnie to jest też, tak jak Kuba powiedział, jeżeli ktoś do mnie przemawia, ja chętnie mu w ten sposób zapłacę za jego czas, za jego poświęcenie, za to, co robi i nie oczekuję, że tam znajdę jakąś turborewelacyjną rzecz. Często właśnie w tego typu materiałach też można znaleźć przynajmniej jedną lub dwie rzeczy, które faktycznie jak wdrożysz, ale musisz do tego podejść na poważnie, spowodują to, że tobie będzie się to opłacać. Wydaje mi się, że inwestowanie, tak samo jak i cały samorozwój szeroko pojęty, to jest bardzo indywidualna sprawa. I wiadomo, że można znaleźć bardzo dużo materiałów i wszystko jest za darmo i fajnie, ale wiesz, ile tego znajdziesz. To są materiały, które idą bardzo szeroko, a ty chciałbyś bardzo specyficzną wiedzę i o taką specyficzną wiedzę właśnie musisz się udać do ekspertów, do specjalistów, którzy pracują z takimi ludźmi indywidualnie, potrafią wejść w twoje potrzeby i doradzić ci konkretnie i za to już trzeba zapłacić, bo to jest duża oszczędność czasu. Także i tak samo jak tutaj jest o stworzeniu planu finansowego. Widzieliście gdzieś poradnik, jak stworzyć plan finansowy? No nie, no generalnie nikt ci tego nie powie, ale każdy musisz mieć plan finansowy, no bo to jest bardzo indywidualna sprawa. Musisz wiedzieć, tak jak Kuba mówił, ile zarabiasz, jakie są twoje koszty i dopiero później od tego momentu można sobie radzić. W ogóle chciałem też dodać, że to jest książka Biedny i Bogaty, ale ona się skupia o bogactwie mentalnym i biedzie mentalnej. To znaczy, że człowiek, nawet ten z pieniędzmi, może być biedny mentalnie, ponieważ nie będzie umiał zarządzać swoimi środkami, może jakaś fortuna spadła na niego ze spadku albo coś i nie będzie po prostu jej umiał utrzymać. Taki, który wie, o co chodzi, nie dość, że może zacząć od zera, to jeszcze nawet jeśli straci takie środki, taki swój kapitał, swoje bogactwo, to wie, jak to działa i może z biegiem czasu do tego wrócić, bo jest to po prostu powtarzalne. Lecimy z kolejnym slajdem, panowie. Tu są właśnie top 4 lekcje. Wcześniej było to wypisane w punktach, tutaj jest to trochę bardziej rozwinięte. Oczywiście to są takie 4 główne aspekty, że tak powiem. No i tutaj mamy o myśleniu. Eker podkreśla, że nasze myśli i przekonania na temat pieniędzy mają ogromny wpływ na nasz sukces finansowy. Zachęca czytelników do przejęcia bogatego sposobu myślenia, który obejmuje pozytywne myślenie o pieniądzach, wiarę, że bogactwo jest możliwe, tak jak właśnie mówiłem, jak ten biznesmen stwierdził, że wszyscy chcą mu pomagać i on będzie robił biznes ze wszystkimi i nikt go generalnie nie chce mu żadnej muki sprzedać, tylko każdy chce mu pomóc. Zmienimy tak myślenie, dużo lepiej, dużo większe pieniądze będą na pewno się pojawiać na naszych kontach. Ale też trzeba to z rozwagą, bo ja bym tu już zaznaczył, bo teraz wiele jest takich doradców. Ja też już nieraz gdzieś wdepnąłem i po prostu zamiast zarobić pieniądze, to straciłem.
Nikt do was nie będzie dzwonić, to jest mocno, pójdziemy teraz w stronę tych właśnie oszustw, że nikt wam nie będzie dzwonić, że tam są jakieś pieniądze, że coś macie do odebrania. Musicie bardzo na to uważać. W ogóle jeszcze dzisiaj oglądałem film o AI, bo tam też mocno się tym interesujemy. To jest mega zagrożenie właśnie w kierunku tego typu rzeczy. Trzeba bardzo mocno uważać, z kim dealujecie, jak dealujecie, no i zawsze brać ryzyko niepowodzenia na klatę, ale jeżeli chodzi o samo myślenie, to ja bym do wszystkiego nadstawiał się pozytywnie niż negatywnie, no bo te negatywne myślenie, że coś się nam nie uda, że coś nie wyjdzie, to od razu podcina nam kompletnie nasze skrzydła, odcina nas totalnie, jesteśmy zamknięci, a tu trzeba głowę otworzyć na te nowe rzeczy, na te nowe możliwości. Pomimo, że na przykład kryptowaluty, AI i to wszystko wydaje się częściowo straszne, to ty zacznij szukać w tym tego, co możesz wykorzystać dla siebie, co ułatwi ci życie, bo nożem możesz sobie ułatwić życie, ale też możesz się skaleczyć i zawsze kij ma dwa końce i działa to w dwie strony, więc skupić się na tych pozytywach, ale być świadomym nie negatywów, ale też zagrożeń, które to za tym niesie, bo tutaj trzeba też mega na to uważać. Siła intencji. Eker wierzy, że ustalenie jasnych celów finansowych i intencji ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia bogactwa. Podkreśla znaczenie tworzenia planu i podejmowania działań zmierzających do osiągnięcia tych celów. Więc widzicie, tu się trzeba nie dość, że pozytywnie nastawić na to, co chcemy osiągnąć i zrobić, to jeszcze warto byłoby to wszystko rozpisać. Tutaj warto wspomnieć o jednej rzeczy, a mianowicie w tych dwóch punktach jest napisane, że obejmuje pozytywne myślenie o pieniądzach i wiarę, że bogactwo jest możliwe. I drugie, siła intencji ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia bogactwa. I to są rzeczy, które dopiero teraz zauważam, że są mocno związane z tematami energetycznymi i tego typu rzeczami. To jest ta książka, o której już mówiłem parę razy na live'ach, czyli Prawo rezonansu, więc polecam sobie uzupełnić jakby wiedzę o tą książkę, którą podałem teraz, jeżeli chodzi o tematy intencji, myślenia i tak dalej, po to tylko, żeby zrozumieć, co w tym konkretnym wypadku autor miał na myśli. Komentarz. Siła przyciągania, w to bardzo wierzę i to ja też wierzę. Wcześniej wydawało mi się, że to bzdury, ale tak naprawdę jeśli otaczasz się i fajnymi ludźmi, i taką wiarą, nadzieją i właśnie tą intencją pozytywną, to zacznie się tobie przytrafiać. A jeśli będziesz się skupiać tylko na negatywnych rzeczach i na tych negatywnych wydarzeniach, to zaczniesz przyciągać te negatywne. Zresztą zobaczcie sobie, jak działa algorytm na TikToku, na Instagramie, pewnie scrollujecie i podsyła wam to, nad czym się skupiacie. Szukacie nowego motocykla, będzie wam podsyłał motocykl. Skupiacie się na negatywnych rzeczach, negatywnych wiadomościach, na czymś, co po prostu powoduje jakieś skrajne emocje, to wam będzie podsyłać i tak samo moim zdaniem działa cały wszechświat. To, co oczekujemy od tego wszechświata, to sobie przyciągniemy. To nie oczekujemy, tylko w sumie to się materializuje z naszych myśli, z naszej podświadomości. Tak jak Magda napisała, siła przyciągania. Wszystko dzieje się w środku nas. W ogóle ostatnio miałem bardzo mocną rozkminę, ale nie wiem, czy chcę się z nią dzielić z wami. Wydaje mi się, że każdy ma swój własny wszechświat i istniejemy tylko w swoim własnym wszechświecie. To się dzieje u ciebie, może się bardzo różnić od tego mojego. I beze mnie oczywiście nie ma mojego wszechświata, także w sumie to jesteśmy takimi pępkami świata, no bo bez twojej świadomości nie macie, więc nie możesz już niczego odczuwać, więc powinieneś być najważniejszą osobą dla siebie samego. No A być wiesz trochę co? egoistą i skupić się na sobie najpierw, moim zdaniem, nie? Mam pociągnąć tą twoją rozkminę, czy idziemy dalej? Możesz, no mamy jeszcze trochę minut. Dajesz. No i trochę slajdów też. A propos tego, co powiedziałeś teraz, jest taki filmik na YouTubie po angielsku i to jest animowany filmik. Nie pamiętam, jak on się nazywa, ale mam go zapisanego. To jest filmik, w którym na początku, on trwa chyba, nie wiem, z 10 minut,
pewnie może go widzieliście, nie wiem, czy wiecie, o czym mówię, bo tutaj Michał kiwasz głową, jakbyś wiedział, o czym mówię. Ale, no, Nie, na czacie widziałem coś, z czym okej. się zgadzam. To jest taka animacja, w której najpierw gość umiera i jest pokazane, co się dzieje po śmierci jego. Czyli, że trafia do jakiegoś miejsca, nie wiadomo, czy to jest niebo, czy nie, czy co to jest. W każdym razie spotyka tam kogoś na zasadzie Boga i pyta się go, czy ja umarłem, co z moimi dziećmi, co z moją żoną. Mówi, że żona no trochę będzie płakać, ale w sumie będzie jej luźniej, bo i tak chciała się z tobą rozstać. Jakieś tam, wiecie, różne rzeczy, nie? I zaczyna mu opowiadać o tym, czym jest życie, że jeżeli chodzi o czas, to czas istnieje w naszym pojęciu, ale nie w pojęciu takim wyższej materii, można powiedzieć, i że ten byt, można powiedzieć, opowiada o tym, że tak, ja jestem Bogiem, ale ty też jesteś Bogiem i ty jesteś każdym innym człowiekiem na świecie, którego spotykasz, o którym słyszałeś, czy który coś robi dobrego czy złego. I idąc dalej, musisz przerobić wszystkie różne rzeczy, jeżeli chodzi o życie. Musisz, nie wiem, uczestniczyć w wojnie, musisz potem żyć jako pani, która zbiera ryż w 650 roku w Chinach, musisz żyć w czasach sztucznej inteligencji, musisz, nie wiem, przerobić różne takie inne rzeczy. I dopiero po iluś życiach wracasz do miejsca, w którym ty też się możesz stać Bogiem i uczyć kogoś innego o tym wszystkim. To jest taka dojebana rozkmina na tym filmiku, że to jest masakra. Ciekawie się to ogląda, fajnie jest to opowiedziane. Jak znajdę, to gdzieś tam wrzucę i dam wam do obejrzenia też. Ja w ogóle to wierzę, coraz mocniej wierzę w reinkarnację i w niektóre rzeczy, które mi się przytrafiały, bo często, nie wiem, czy wam się tak zdarzało, ale będąc gdzieś, robiąc coś, masz wrażenie, że to już przeżyłeś. No tak, czasami tak jest. Ale macie tak czasami, że jak spotykacie kogoś, to od razu nawiązujecie wspólny język, albo z drugiej strony od razu go nie lubicie, nie? Tak. Bo to są w ogóle refleksje, to jest tak jakby wasze lustro, odbija się od nich to, co wam się podoba, albo co wam się nie podoba i zwykle wy tylko to widzicie, na nic innego już nie zwracacie uwagi. I teraz druga sprawa. Są lustra, są okna i są drzwi. To jest bardziej do relacji. Jeśli chodzi o te lustra, no to one odbijają właśnie to, co nam się podoba i tak dalej. Jeśli chodzi o okna, to są ludzie, którzy pokazują nam, jak dobrze może być gdzieś tam kiedyś, jeśli coś przepracujemy, to, co mamy w sobie, ale my możemy tylko to zobaczyć, nie możemy tego dotknąć. I później napotykamy kolejne osoby, które pozwalają nam wejść do tego świata, ale najpierw my musimy być gotowi, żeby otworzyć te drzwi. No, bo to tak trochę patrzysz przez uchylone drzwi, po części Nie, te nie, okno. nie zawsze te drzwi, nie zawsze jesteśmy gotowi, żeby otworzyć te drzwi po prostu. I teraz No, trzeba szukać. Ten filmik, o którym mówiłem, to jest teoria jajka. Wrzuciłem tutaj chłopakom na czat, weź tam Marek udostępnij na głównym. Już to daję, czekajcie. No, przy okazji książek to zawsze są takie potem grube rozkminy, dlatego musicie się przyzwyczaić, że my jednak jesteśmy wielowątkowi, no i warto to później przerabiać, przegadywać dodatkowo, nie? Ja myślę, że no ten temat to jest też do poruszenia bardziej głębiej z tymi takimi energetycznymi rzeczami na kolejną niedzielę, no bo mnie to mega jara, nie? Ja się jaram tym tematem i podejrzewam, że nie tylko mnie, ale też was, osoby, które nas oglądają, to może ten temat gdzieś właśnie bardziej zainteresować. Co, lecimy dalej? Czy jeszcze chcesz, Michał, coś dodać? Wartość edukacyjna. Aha, dobra. Tutaj mamy Eker podkreśla znaczenie uczenia się o pieniądzach i finansach w celu podejmowania świadomych decyzji i budowania bogactwa. Zachęca czytelników do poszukiwania zasobów i kształcenia się w zakresie zarządzania finansów. Tutaj możemy zrobić takiego crossa. Czasami też wspominamy o tej grze dla dzieci. Marek też wcześniej mówił, że można tą książkę czytać, ale wydaje mi się, że gra jest bardziej edukacyjna dla dzieci. Rich Dad, Poor Dad, nie? Bogaty ojciec, biedny ojciec. Jest ona dostępna w Empikach na przykład albo na Allegro, kosztuje coś około 300 zł, 250 czy coś takiego, ale jest naprawdę warta wszystkich pieniędzy. Za darmo można sobie w nią pograć online, tylko że wiadomo, to za darmo jest po angielsku.
i na necie. To lepiej jest mieć wersję fizyczną i pograć z dzieciakami naprawdę sztos. Jeśli chodzi o tą edukację finansową, no to tak jak mówiłem, później już z biegiem czasu wchodzimy na takie levele, że ta pomoc musi być naprawdę specyficzna, no bo co ja Ci będę mówił, że powinieneś przerobić taki kurs sprzedażowy, marketingowy i jakiś tam jeszcze, jak Ty w ogóle się nie czujesz sprzedawcą, tylko chcesz robić zupełnie coś innego. Więc tutaj potrzebna jest pomoc specjalisty. Potrzeba dyscypliny i konsekwencji. No tutaj to wiadomo, ja jestem ekspertem. Eker podkreśla, że budowanie bogactwa wymaga dyscypliny i konsekwentnego wysiłku w czasie, zachęca czytelników do rozwijania dobrych nawyków i trzymania się ich, nawet gdy jest to trudne, bo osiągamy sukces pomimo tego, że jest trudno, a nie dlatego, że dostaliśmy tam jakiś zastrzyk finansowy w spadku czy coś takiego. W ogóle mi tu jeszcze tak klikło, dlaczego jesteśmy, to co na początku rozmawialiśmy, dlaczego jesteśmy zdyscyplinowani, jeśli ktoś wydaje nam jakieś rozkazy, jakieś polecenia, a nie jesteśmy zdyscyplinowani właśnie na tyle mocno, jak sami sobie coś wymyślimy. Ja myślę, że głównym tego punktu, znaczy zadałem pytanie, ja wiem dlaczego, bo tam to, że nie wykonamy jakiegoś polecenia, wiąże się z konsekwencjami, a te konsekwencje, które tak naprawdę my możemy dostać przez to, że powiemy, to zacznę siłownię od poniedziałku, to one nie będą odczuwalne natychmiast i po prostu to można odkładać i nigdy nie zacząć. Tak, a tam, jeżeli jesteś w pracy, to jeżeli nie wykonasz danej pracy, danego zadania, to możesz być pewny, że zderzysz się z konsekwencjami od razu następnego dnia. Albo jeszcze To w tym też jest samym wstyd. dniu. Boisz się po prostu zacząć ćwiczyć, bo boisz się swojej wersji siebie, która może z tego wyrosnąć. Boisz się tego, że jak będziesz ćwiczył każdego dnia, to będziesz tak zajebisty, że każda dupa na ciebie poleci. Boisz się zacząć swojego biznesu, bo boisz się, że w poniedziałek już nie będziesz musiał chodzić do pracy, skończy się leżakowanie, tylko będziesz musiał sam zapracować na swoje pieniądze. Uzależniłeś się od wypłaty, czekasz tylko do tego ostatniego i czekasz na swoją dawkę, dostajesz w żyłkę i później już cię nikt nie obchodzi. Jedynie co cię obchodzi to to, żeby wstać i tam dojść na tą 8 czy 9, a później to już jakoś leci, nie? I tak to wygląda. No trochę takie przykre, ale prawdziwe, bo ciężko jest, tak jak mówisz, ludzie się boją zacząć coś swojego, ciężko jest to zrobić, tylko że ty nie powinieneś się skupiać, tak jak już tutaj kolejny raz mi się to nasuwa, nie powinieneś się skupiać na tym, co możesz osiągnąć, tylko na tym samym procesie. Jeżeli będziesz robić coś, co sprawia ci satysfakcję, radość, zadowolenie, to będziesz dużo bardziej szczęśliwszym człowiekiem, skupiając się na tym, niż chodząc do pracy i robiąc coś, kto ci ktoś każe. Po części ja rozumiem też ludzi, którzy na przykład ostatnio dołączyli do nas na grupę, bo tutaj nie ma co czarować, dołączyło sporo osób, część ich odpadło, chociaż i tak się zaskoczyłem, bo odpadło ich mniej niż ja się spodziewałem, ale po części my na tej grupie każemy wam coś robić, czyli to wam wrzucamy książkę, to wrzucamy wam coś do przerobienia, a wam się po prostu tego robić nie chce, bo jesteście leniami albo boicie się, że po prostu czegoś się nauczycie. I to jest po części właśnie też tego typu zachowanie, ale to też wymaga procesu, to wymaga czasu, przystosowania się do tych zmian. I to nie jest tak, że ktoś cię rzuci na głęboką wodę i ty od razu umiesz wszystko. To wiecie, te powiedzenie nie od razu Rzym zbudowano, tak to chyba jest, no to jest prawdziwe. Tutaj naprawdę trzeba do tego podejść krokami. I czy to chodzi, czy w relacji, tak jak budujecie relacje, to co Michał powiedział, jeśli budujecie relacje, to ja wiem, że czasy się zmieniły, nie? Bo tylko kiedyś to były podchody. Kiedyś się randkowało, były podchody. A dziś piszesz na aplikacji, czy chcesz ten teges i od razu masz odpowiedź. Więc te czasy się trochę po prostu zmieniły. Ta odroczona gratyfikacja stała się natychmiastową. Ale czy to jest dobre? No mi się nie wydaje, żeby dobrym było to, że ty sobie od razu dostaniesz to, czego chcesz. I tak samo żeby dorobić się jakichś pieniędzy, to trzeba zacząć na to pracować i się rozwijać w tym kierunku.
bo jeśli ty nie nauczysz się tych podstaw utrzymania majątku, też już to było powiedziane, i spadną ci pieniądze z nieba, czy to będzie wygrana, czy to będzie jakaś fajna kryptowaluta, która cię obdarowała dużym zyskiem, to w 99% ludzie, którzy właśnie w ten sposób otrzymali tą szansę, to ją przepaszczą. Po prostu tak, zmarnują tą szansę i stracą to. I najgorsze w tym jest to, że później będą szukać znowu złotego strzału, który może już nie nadejść. A teraz osoby, które systematycznie się edukują, idą w jakimś kierunku, skupiają się na rozwoju, to pomimo tego, że nie mają oczekiwań właśnie o taki złoty strzał, to ten złoty strzał się zdarza. I takim złotym strzałem po części są te airdropy i różnego typu akcje, tylko że przewagą tych ludzi jest to, że oni się chcą edukować, chcą się rozwijać, nabierają wiedzy i wiedzą, jak dealować z tym sianem. I już go tak łatwo nie stracą. Wiecie, to cały czas gdzieś tu jest to w tym kręgu właśnie tego mentalu. Podstawą w ogóle jakiegokolwiek działania jest mental, jest nastawienie się i to nie jest tak, że ty teraz, to ja zacznę się uczyć i ty wszystko będziesz wiedział. Nie, ty powinieneś zacząć coś robić i w trakcie robienia nabywać też wiedzy i doświadczenia, bo doświadczenie jest dużo bardziej efektywniejsze i ważniejsze niż sama teoria, którą możesz gdzieś przeczytać. I to, co my wam tu mówimy, to po części jest teorią, ale wynika to też z naszego doświadczenia, bo my to już przerobiliśmy i czekamy na ciebie, aż ty zaczniesz to przerabiać i spotkamy się może nie dzisiaj, może nie za rok, a może za 2-3 lata gdzieś i powiesz, no chłopaki, mieliście wtedy rację. Ja nie czekam i nikt tu chyba raczej nie czeka. To było tak przenośnie, powiedział Marek. Ale jak wpadła mi taka luźna myśl, jeśli potrzebujesz motywacji do treningu, bo tak gadaliśmy, że w poniedziałek każdy idzie teraz na trening, ale to możemy zacząć w sumie od środy. W środę, jak będziesz trenował, a nie będzie ci się chciało, to pomyśl, że w czwartek spotykasz gościa, który chce ci, ale on trenuje 2 razy tyle co ty. No. 0 razy 2 to dalej jest 0. System 6 słoików, to też już pewnie znacie, niektórzy korzystają, ja już robiłem kilka wersji tego, bo to może wyglądać powiedzmy przerażająco, jeśli nie wiem, zarabiasz 5000 złotych, powiedzmy tak, zarabiasz 6000 złotych i masz po 1000 złotych wrzucić do słoika. To by było najprostsze, ale tak tego nie można zrobić. No nie ma szans tego tak zrobić, no bo większość jednak środków, które zarabiasz, idzie na nasze utrzymanie. Powiedzmy gdzieś większość naszej wypłaty. Zależy ile zarabiasz i jakie masz koszty. Żeby obniżyć czy zwiększyć efektywność tych pieniędzy, które dostajesz, to masz kilka sposobów na to. Możesz właśnie skorzystać z systemu 6 słoików lub sobie to przystosować do siebie. Ja akurat kiedyś zrobiłem sobie takie 3 słoiki. Było dużo łatwiej mi z tym dealować, ale to był pomysł oparty właśnie o te 6 słoików. Więc to jest może też dla was jakimś tam pomysłem. No i teraz te słoiki składają się z przyjemności, większe zakupy, edukacja, inwestycje dla innych i opłaty stałe. No i teraz tak naprawdę tutaj jest podział tych słoików też. 55% całego kapitału, który my teoretycznie dostajemy, to są tak naprawdę opłaty stałe. Nie wiem, jak teraz to wygląda z inflacją, jak wy zarabiacie i jakie koszty macie, bo to trzeba sobie bardzo indywidualnie rozdzielić, ale to jest to, co powiedział Kuba. Jeśli wy sobie zapiszecie, mam tyle przychodów, tyle rozchodów, tyle zarabiam, tyle wydaję, to jesteś w stanie to jakoś podzielić, plus jesteś też na niektórych rzeczach w stanie przycisnąć sobie pasa. Po prostu nie wydawać tyle na te przysłowiowe głupoty. No i później mamy 5% dla innych, 10% na inwestycje, 10% na edukację, 10% na większe zakupy i 10% na przyjemności.
Więc to tak naprawdę jest taki łatwy podział, ale to trzeba bardzo indywidualnie zrobić. Kuba, co chcesz dodać? Ja chcę dać to na swoim przykładzie, bo tak jak tutaj te procenty są rozpisane, to niekoniecznie one tak będą wyglądać u Ciebie i niekoniecznie aż 6 słoików będziesz chciał, żeby było u Ciebie wykorzystywane. I teraz na swoim przykładzie opowiem, bo jeżeli chodzi o koszty stałe i to, ile swego czasu odkładałem lub inwestowałem łącznie, no to wygląda to w ten sposób, że koszty stałe to przeważnie było około 30-32% tego, co zarabiałem. I resztę z tego, jeżeli chodzi o inwestycje, to powiedzmy, że dobijało gdzieś tak, nie wiem, do 20%. Powiedzmy, nie? Jak zacząłem rzeczywiście bardziej to kontrolować i skupiać się nad tym i zapisywać, tak jak już Wam wcześniej powiedziałem, dzień w dzień, co gdzie idzie, ile z tego mi zostaje, ile mogę ewentualnie odłożyć w tygodniu, zainwestować i tak dalej, to nagle się okazało, że dalej 31% to są opłaty stałe, bo to się nie zmienia, ale z tych około 20%, które odkładałem czy inwestowałem, to wszedłem na poziom ponad 42%, które inwestowałem i odkładałem. Więc to jest w chuj różnica, bo nagle się okazuje, że ponad 70% z tego, co zarabiam, to są koszty stałe plus inwestycje, a tylko 20 parę procent to jest to, co wydaję na życie czy na różne przyjemności i przy tym zaznaczam, nie odmawiałem sobie za dużo, jeżeli chodzi o życie. Z Więc naciskiem nie odmawiałem za dużo, bo kosztem czegoś trzeba zbudować coś innego, Owszem. więc trzeba oczywiście sobie odmówić. Moim przykładem, to tak jak ja rozpocząłem przygodę z 3 słoikami w Danii, to u mnie to było zrobione bardzo prosto. Zarabiam, dostaję wypłatę, miałem konto jedno oszczędnościowe, gdzie były takie twarde siano, nie do ruszenia wpłacane, go nawet nie inwestowałem, to były jakieś oszczędności, już nie pamiętam ile to było procent. Później miałem jeden rachunek taki, gdzie ja nie miałem do niego karty, po prostu go miałem, tam były pieniądze i jeden rachunek miałem taki, gdzie mam kartę i robię z tego zakupy, bo oczywiście tam już był system bezgotówkowy i kartą dużo łatwiej też się wydaje, więc robiłem zakupy, a do tego rachunku, gdzie były koszty stałe, które się wszystko płaciło też automatycznie, to ja od razu miałem ustawione. Płaci się mi abonament za telefon, płaci mi się po prostu tam prąd automatycznie, całe te koszty utrzymania i jeśli miałem nadwyżki jeszcze z tego, zostawało mi, to te nadwyżki lądowały właśnie w tych oszczędnościach. I potem po krótkim czasie, jak nazbierało mi się tych oszczędności, to po części to, co Kuba zauważył, jak przestał wydawać pieniądze na pierdoły, a tylko przestał przez to, że zaczął o tym myśleć i skupił się na tym, bo ty bezmyślnie wydajesz pieniądze. A tu, jak to policzysz potem do kupy, zapiszesz wszystko, to stwierdzasz, o kurde, to ja wydałem w samym McDonaldzie na kawę 300. Przecież ja nie muszę tego wydawać. Wiecie, o co chodzi? To trzeba poszukać tych pieniędzy, które nam uciekają po prostu w międzyczasie. Zbudowałem ten kapitał na tyle, że stwierdziłem, że 70% tych oszczędności moich zbudowanych zacznę inwestować. I tu akurat podjąłem też dość spore ryzyko, dość mocne ryzyko, jeśli chodzi o to, ale to były takie właśnie oszczędności, które ja teoretycznie mogłem stracić, no bo ja miałem zbudowany ten budżet o tyle mocno, że jakby coś się wydarzyło, jakbym stracił płynność finansową, a jak ktoś pracował za granicą w tych latach, jak ja, to wie, że to nie jest tak, jak było kiedyś w Polsce i wszyscy uważali, że jak masz pracę na kontrakt, na umowę, to cię nie zwolnią. Ja już od dawno tego byłem nauczony, że to się bardzo szybko zmienia, więc spodziewałem się, że może nadejść kiedyś taki dzień, że stracę płynność finansową i muszę mieć zabezpieczenie na 3-6 miesięcy do przodu, żeby sobie jakoś poradzić. Więc to już wtedy w 2013 roku, 2014 ja zacząłem od tego i dopiero w 2016 po 3 latach takiego samorozwoju, robienia pewnych rzeczy, próbowania, tracenia czasu, pieniędzy, ale nabywania doświadczenia, byłem już powiedzmy troszkę bardziej gotowy w tym 2016 roku, żeby zacząć trochę bardziej ryzykowniej tutaj rozgrywać te moje życie, bo pieniądze dają mega duże emocje i tak naprawdę dopiero od 2016 do 2019
to ja pracowałem dość mocno nad emocjami, które ja mam w stosunku do tych pieniędzy, bo to dochodzi ciągle tych rzeczy, jeżeli chodzi o to. Kuba, Tak, a czy Michał? panowie, słoiki działają, słoiki polecamy, tą metodę należy dostosować pod siebie, tak jak Marek mówi, może 6 słoików to jest trochę za dużo, no ja tutaj kilka słoików wyrzuciłem. Generalnie przyjemności dałem w inwestycje, większe zakupy też w inwestycje, edukację też w inwestycje, bo po części kupiłem sobie takie NFT-ki, które dają Ci dostęp do kursów, więc wszystko jest w inwestycjach, możemy lecieć dalej. Czyli Cycaty. finalnie jeszcze spytam, ile ty masz tych słoików? 2, 3? 3, Trzy. tak. 3, to tak najsensowniej też mi się wydaje. 3 nie? plus poduszka finansowa, tak. nie? Dobra. To, co usłyszysz, zapomnisz, to, co zobaczysz, zapamiętasz, to, co zrobisz, zrozumiesz. Więc tutaj też należy działać. Nie ma sensu czekać, aż będziemy gotowi. Nigdy nie będziemy gotowi. Uczymy się tu i teraz, zaczynamy robić tu i teraz. Douczamy się, poprawiamy w locie. Jeśli jesteś gotów robić, to o tym też ostatnio mówiliśmy chyba tydzień temu. Jeśli jesteś gotowy robić tylko to, co łatwe, życie będzie trudne. Jeśli jesteś gotów robić to, co trudne, życie będzie łatwe. Jak to brzmiała tam ta ostatnia wersja? No Trudne podobnie. wybory, łatwe życie, łatwe wybory, trudne życie, tak. Tak, no coś w tym kontekście właśnie było. I ostatni cytat. Sprawa jest prosta. To, na czym się koncentrujesz, decyduje o tym, co znajdujesz w życiu. Koncentrujesz się na okazjach, znajdujesz okazje, koncentrujesz się na przeszkodach, znajdujesz przeszkody. Czyli to jest tak naprawdę meritum tego wszystkiego, co tutaj myśmy dzisiaj opowiadali. I to jest tak proste, ale zarazem tak trudne, no bo naprawdę ludzie wolą się skupiać na tych negatywnych rzeczach, na tych przeszkodach, bo to powoduje większe emocje. Tak samo to, co w telewizorze. Tam nie serwują wam dobrych wiadomości, tylko serwują wam zazwyczaj negatywne wiadomości. Coś się wydarzyło, coś złego, bo to ściąga atencję. Kolejny slajd. Programowanie prowadzi do myśli, myśli prowadzą do uczuć, uczucia prowadzą do działań, działania prowadzą do wyników. Także Ważne jest, żeby określić, czym jest programowanie, bo programowanie to jest wszystko to, co najpierw miałeś nieświadomie wbite do łba przez dzieci, przez to, jak byłeś dzieckiem i to, jak byłeś wychowywany, w jakim środowisku dorastałeś, co obserwowałeś, czego byłeś uczony. Na podstawie tego teraz masz określone myśli i określony sposób bycia. To, w jaki sposób myślisz, prowadzi do tego, jakie odczucia doświadczasz w życiu, bo jeżeli masz myśli ukierunkowane na złe sytuacje, to w większości będziesz przygnębiony. Jeżeli jesteś ukierunkowany na problemy, no to będziesz miał w życiu ciężko. Jeżeli jesteś pozytywną osobą i jesteś ukierunkowany na rozwiązania, no to też jest zupełnie inna jakość myśli, a co za tym idzie inna jakość życia. I to, jakie emocje później z tym odczuwasz, są bardzo mocno związane, bo nie wiem, czy wiesz i czy pamiętasz, ale nawet Mateusz gościnnie, jak u nas był, to o tym mówił, że myślami i uczuciami, znaczy inaczej, uczuciami da się zarządzać przez myśli i jest to fakt, bo jeżeli spróbujesz na sobie samym, co nie jest w gruncie rzeczy łatwe, bo ciężko jest myśleć pozytywnie w momencie, kiedy jesteś dojebany do spodu i żyć ci się nie chce, czy inne tego typu problemy. Natomiast jest to jedyna droga do tego, żeby rzeczywiście móc coś w swoim życiu zmienić, bo tak jak ja wtedy powiedziałem na live z Mateuszem, jedyna rzecz, nad którą w życiu masz kontrolę, to jest to, o czym myślisz i jak myślisz. Nad niczym innym tej kontroli w życiu nie masz i nie będziesz mieć. No i później te uczucia prowadzą do takich, a nie innych działań, bo tak jak już powiedziałem, jeżeli odczuwasz pozytywne emocje i jesteś naładowany pozytywną energią, to dużo chętniej robisz i wykonujesz pewne czynności i działania i cieszysz się z tym o wiele większym entuzjazmem i daje ci to o wiele większy drive, bo jeżeli nie masz tego dobrego nastroju, no to robisz coś, bo musisz, a niekoniecznie dlatego, bo chcesz i wtedy już jest to zupełnie inna jakość roboty niż ta, która rzeczywiście powinna być, jeżeli chcesz mieć to, co chcesz. No i finalnie wszystko to składa się na te końcowe wyniki wspomniane, co też jest zresztą rozpisane w tej książce. Tak, dokładnie. Jeśli chodzi
Muszę się wam do czegoś przyznać, bo ja też trochę manipuluję i ostatnio prowadzę eksperymenty u mnie na kanale. Nie wiem, czy oglądacie, może część z was ogląda. Właśnie o to programowanie mi chodzi, o to negatywne programowanie, którego powinniśmy się wyzbyć. Często mówimy do siebie, a masakra, tu tragedia, coś się stało, dramat. W ogóle nie używajcie tych trzech słów. Masakra, tragedia i dramat. One są bardzo negatywnie naładowane. Jeśli oglądacie ostatnio moje wideo, to możecie zauważyć, że bardzo często mówię, że jest wspaniale, jest pięknie, pięknie jak wchodzą te jak mi się to podoba, Jezus. Ja to robię trochę specjalnie, żeby tych moich oglądających też, wiecie, przeżyłem ostatnio mocną traumę na liniach i nie chcę do tego wracać. Więc też próbuję ich nastroić tak, żeby to się fajnie robiło, nie? I wydaje mi się, że takie wiadomości, co tam kilka sekund, jak ci wbijają na łepety, no to wydaje mi się, że to dobrze działa. Tyle ode W mnie. ogóle też można zauważyć, no nie chcę mówić nazwiskami, nie, ale jak popatrzycie na influencerów w internecie, tych, którzy głównie sprzedają coś, albo przynajmniej udają, że nie sprzedają, to dzieje się to w dwojaki sposób. Niektórzy pompują ludzi i próbują ich wystraszyć i dają im, podsuwają im rozwiązania, za które oni zapłacą i poczują się lepiej. Inni pokazują to z pozytywnej strony i właśnie budują swój kanał, to co robią na bazie takich pozytywnych rzeczy. Ja jestem z tych osób bardziej, która woli tak podejść do tego neutralnie, ale często na Facebooku to widać, że ja sobie lubię takie clickbaity zrobić, nie? Raz w jedną stronę, raz w drugą stronę i po prostu testuję też, co działa mocniej. Więc to tak naprawdę też musicie wybrać dla siebie, co jest dobre. I teraz prosty przykład też. Jeżeli ktoś jest śmieszkiem w internecie i później będzie cały czas śmieszkował, robił właśnie coś w tym kontekście, to później ludzie przypną mu taką metkę i jak on będzie chciał zrobić coś na poważnie, to nie będzie go nikt traktować poważnie. I to też jest po części tak, że jeśli ktoś na przykład cały czas lamentuje, bo coś się wydarza, no to ty po jakimś czasie, jeśli faktycznie coś złego się wydarzy, to nie będziesz do tego podchodzić poważnie, tylko powiesz, no znowu lamentuję. A to akurat może być moment, gdzie ten lament to nie jest tym lamentem, tylko faktycznie coś się wydarzyło. Więc z tym też trzeba uważać, z tym, jaką narrację od siebie wysyłacie. I często teraz apel do moich hejterów. Ja wiem, że często mnie hejtujecie, gdzieś tam wyzywacie, piszecie różne komentarze na mój temat, tylko parę osób do mnie napisało i mnie przeprosiło za to i chciało podjąć po części współpracę ze mną, czy tu z grupą, z tym, co my robimy. I tak naprawdę ja takim osobom, jeśli ktoś przegina pałę dość mocno, to te drzwi, o których mówił Michał, zostają zamknięte i ja wam tylko pokazuję potem okno, ale nie dam wam przejść przez te drzwi, bo mam to w pompie. I jeżeli ktoś chce być takim hejterem i się tym nastawiać, spoko, ale pamiętaj, że wtedy zamykasz sobie wiele drzwi, które mogą się z czasem pojawić. I kolejna rzecz, ja wiem, że fajnie się ludziom wytyka ich błędy i nie zauważa się tego, co robią fajnie. I teraz wszystko, co my robimy i pokazujemy z tej pozytywnej strony, jest uważane po części, że my się chwalimy. A to jest gówno prawda, bo to nie chodzi o chwalenie się, tylko o pokazywanie pewnych możliwości. To, że ty masz inną percepcję tego, perspektywę i zrozumienie z twojego punktu widzenia, wydaje ci się to, że ktoś tutaj się pompuje i chwali, to nie znaczy, że tak jest. Więc warto też się zastanowić 2 razy nad tym. I jeszcze mam do was takie pytanie, czy jest ktoś tutaj obecnie na tej audycji naszej na live, kto nie jest u nas na grupie HSH Pro? Jeśli tak, napiszcie, bo chcę dać 1 dostęp na miesiąc za darmo, żeby pokazać, co tak naprawdę tam robimy i to jest taki po prostu konkurs. Kto pierwszy się odezwie do mnie, ma po prostu dostęp na miesiąc za free do nas na grupę HSH Pro Lite. I teraz jeszcze ostatni slajd już to chyba jest. Czy jeszcze chcesz coś, Kuba, ty dodać do tego poprzedniego? Nie, tam powiedziałem wszystko, co chciałem.
Natomiast ten slajd, on się tyczy głównie tego programowania, o którym już mówiliśmy, ale też tej energii, o której wspominaliśmy, bo tak jak powiedziałem, dobrym uzupełnieniem, żeby zrozumieć to, o czym jest tutaj mówione pod kątem energii, jest książka Prawo rezonansu, natomiast dzisiaj o niej nie gadamy, skupiamy się na tej. I teraz, na jakiej zasadzie działają te deklaracje? I chcę, żebyście wiedzieli i pamiętali o tym, że te, które są tutaj wypisane, to są tylko kilka deklaracji wypisanych na jednej stronie, a one się tam przewijają, nie wiem, co 4., 5., 6. strona. Więc jeżeli chodzi o te deklaracje, to ich serio jest tam pełno. Jest czym sobie afirmować łeb, że tak powiem, bo nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, natomiast o tym też mówił Mateusz i o tym my też mówiliśmy niejednokrotnie. Powtarzając pewne rzeczy do znudzenia aż dzień w dzień, sprawiasz, że twój mózg nieświadomie programuje się na pewne decyzje, pewne działania i pewne poglądy, czy też sposoby myślenia. Więc dopiero w momencie, kiedy wiecie, bo to jest na takiej zasadzie, że jeżeli jesteś, tak jak tutaj Marek chyba wspominał, jeżeli jesteś przykrym człowiekiem, to sobie powtarzasz, że masz zjebane życie i że jest ci ciężko w życiu. A jeżeli zmienisz to, to nagle się okaże, że gdzieś tam się zacznie ten promyk słońca i tęcza kolorowa zacznie pojawiać, bez wprowadzania tutaj jakichś podtekstów do tej tęczy, proszę bardzo. Natomiast, tak jak wspomniałem, warto jest sobie powtarzać pewne rzeczy i wbijać sobie te przekonania, bo jesteście takimi ludźmi, jakimi o sobie myślicie, że jesteście. I to się nie tyczy tylko pod kątem charakteru, natomiast też pod kątem tego, jak później sobą tworzycie i zarządzacie innymi rzeczami, w tym finansami. Afirmacje są naprawdę sztos. W życiu nie myślałem, że to powiem, tak oficjalnie na live. Wcześniej zawsze myślałem, że to jakieś bzdury. W ogóle prawo przyciągania, co ty gadasz, sekret widziałeś i ale właśnie tutaj Karol napisał fajną rzecz, że za tymi afirmacjami powinna również iść praca. Ja bardzo często pracuję za darmo w ogóle, nie oczekuję żadnej zapłaty za moją pracę i magicznie ją dostaję. Dobra, zobaczcie. Tu jest deklaracja, to można sobie przerobić, właśnie tą afirmację. Nie będziemy teraz tego na live przerabiać. Myślę, że tu dotarliśmy do końca. Ogólnie ja bym chciał poprosić tutaj dwie osoby, czyli Adi KTHM, żeby odezwał się do mnie na Telegramie, albo na Discordzie, albo gdzie tam jesteś na Facebooku. Znajdziesz mnie pod takim Marek 505. To jest, zaraz wam to dodam. Tak, jestem na Telegramie. Jeśli się do mnie odezwiesz ty, Adi i Karol, to dostaniecie ode mnie dostęp do grupy Pro na miesiąc za darmo. Zobaczycie, co robimy, jak robimy, będziecie mieli ochotę, zostaniecie, a jeśli nie, to po prostu powiecie, że to nie dla was, aczkolwiek wydaje mi się, że jest to coś dla was, bo czuję taką energię. ProLight. Tak, ProLight, tak, o to chodzi. No. Aktualnie do Pro nie przyjmujemy, więc mamy taką grupkę W ogóle ProLight. mamy już To The Moon. Tutaj Tak. WD pisze, że przebite 2,8. Rzeczywiście przebite. No, jest fajnie. Spompowali cenę bitka, no to ładnie. No. Zobaczcie, to ogólnie jak ktoś chce coś ode mnie, możecie pisać na Telegramie Marek 505, to jest ten jeden nieoszukany. Warto na to uważać, warto zwracać uwagę, kto do was pisze. My do ludzi nie piszemy jako pierwsi, więc naprawdę na to uważajcie i na żadne oferty tutaj nie odpowiadajcie. I tak mówię, ja czekam na wiadomość od was i wtedy będziemy tutaj rozmawiać, a nie, że ja teraz będę szukać kogoś i komuś pisać z jakimiś ofertami. Także wbijajcie i będziemy to ogarniać. Ja ostatnio napisałem do jednego chłopaka, bo właśnie potrzebowałem pomocy i mi kurde nie odpisał. No. No często tak też jest. Dobra, to by było na tyle. Ja mam nadzieję, w sumie wszyscy tutaj zebrani mamy nadzieję, że ten live jest dla was wartościowy. Oczywiście, jeżeli chcecie, ja też proszę o to, żebyście się podzielili w komentarzach, co na ten temat myślicie, no bo jedni byli z nami na live, inni są z nami gdzieś tam zawsze później, czyli robią sobie odtworzenie tego materiału. Fajnie, jak napiszecie coś w komentarzach, fajnie, jeśli uważacie, że ten materiał jest wartościowy, to też udostępnicie go dalej, czy pokażecie go znajomym
i po prostu no my będziemy starać się tutaj tworzyć kolejne fajne materiały w nawiązaniu o jakieś książki. Ja troszkę dzisiaj spodziewałem się inaczej tego live'a, ale tak naprawdę no widzicie, pomimo to, że to miało być książka w godzinę, to tu tyle wątków, tyle odpaleń, tyle iskr. Ze złotem miałeś powiedzieć, jak zacząć kupować od No tego. właśnie. Czekaj, to To napiszę. na zamkniętym webinarze już to Tak, powiesz. na 12 zamkniętych webinarach dowiecie Tam się, nie ma, jak, chyba tam jest chyba. jak kupować złoto za małe kwoty. Ja wam zdradzę po prostu taki pomysł, ale to tak naprawdę no, nie będę teraz tego tutaj mówić. Dobra, ja powiem jedną rzecz do tego, bo jak już powiedzieliśmy, że odpowiemy na to, to odpowiemy. Ja powiem tak, to jest to, co kiedyś jakiś czas temu napisałem na grupie Pro. Jeżeli chcesz kupić tanie złoto, to kupuj srebro. I dlaczego? Bo sprawdź sobie, czym jest gold-silver ratio i jak działa i na jakim jest poziomie. Dobra, a ja powiem w drugą stronę. Ja sam kombinuję i w sumie już gdzieś tam dogrzebałem się do różnego rodzaju firm, które oferują coś takiego, że tworzysz sobie u nich książkę oszczędnościową i wpłacasz na przykład po 50 zł, po 100 zł. Ja wiem, że to może też być po części odebrane źle, bo się teoretycznie nie powinno wpłacać komuś pieniędzy, ale te podmioty akurat są regulowane przez KNF, chociaż ja nie wierzę do końca, ale regulowane są podmioty. Wiele osób też trzyma siano w zagranicznych, bezcłowych magazynach i tutaj też są oczywiście potrzebne większe środki, żeby takie złoto kupić. Ale na przykład, jeżeli ktoś chce szybko nazbierać sobie na jakiś tam złoty gram, to w sumie gram złota kosztuje około 300 zł, no to nie jest, to nie wiem, to musicie sami pomyśleć, czy to dużo, czy to mało, bo ktoś mi powiedział, że nie opłaca się kupowania monet jednogramowych, a ja nie zgadzam się z tym, bo jeśli coś się wydarzy, a będzie ci potrzebna możliwość upłynnienia złota, to problem będzie, żeby sprzedać na przykład, albo nie będzie ci potrzebne sprzedanie całej uncji złota, która kosztuje tam około 908 tysięcy złotych w tym momencie. Pomocne może być to, że masz po prostu gram złota, czyli może być zdywersyfikowane. Dominik tutaj pisze, że na Revolucie można algo sobie odebrać, także bonus też tak, dla oglądających. Wejdźcie sobie na Revoluta, są quizy do zrobienia. Dokładnie, więc mówię, ja rozkminiam, szukam czegoś, żeby można było w ten sposób oszczędzać, bo wiem, że trudno oszczędza się tak, że sobie zdecydujesz i będziesz odkładać 50 zł miesięcznie i będziesz po prostu potem wrzucał to w złoto, bo też tak można, to są podstawy oszczędzania, ale mówię, są takie firmy, testujemy jedną ze znajomym, gdzie robisz sobie jakiś plan oszczędnościowy, ustalasz kwotę i zbierasz do 1 uncji. Jak nazbierasz 1 uncję, to jest tobie wysyłane i możesz to zrobić szybciej, wolniej, różnie to po prostu zależy, ale to w swoim czasie, to tak mówię, ja szukam, testuję, no bo to są fajne rozwiązania i po części motywują ludzi do tego, by zaczęli oszczędzać i nie tylko w gotówce, a jednak w czymś innym. A dobrym sposobem, takim najprostszym, co powiedział Kuba, to tu się zgadzam z nim w 100%. Jeśli chcesz kupić złoto, zacznij kupować srebro, później możesz te srebro zamienić na złoto i to już możesz robić od tam 100 paru złotych miesięcznie i tak jak mówię, możecie sami też zdecydować, czy to jest duży koszt, czy mały. Moim zdaniem 100 miesięcznie na zakup monet to nie jest wcale tak dużo. No Tym i to by było optymistycznym akcentem. Dzięki wam za dzisiaj, trzymajcie się, no i do zobaczenia za tydzień. Na razie. Pozdro.